transkrypcji homilii ojca Augustyna starałem się oddać sens jego wypowiedzi, aby przekaz był bardziej zrozumiały dla odbiorców zagranicznych po przetłumaczeniu polskiego tekstu. Przyłącz się do tego dzieła ewangelizacyjnego poprzez wsparcie kanału. Link w opisie. Zapraszam również na kanał Inspiracje Ewangeliczne. Pustkę uczuciową i ten zamęt uczuciowy, tą studnię naszego wnętrza od razu atakują złe duchy, które nas przygnębiają, niszczą, wmawiają różne rzeczy, dołują, powodują zamknięcie w sobie, przypominają czyjeś opinie. I to człowieka gdzieś tam wewnątrz gryzie. Gryzie jak robaki w środku. Może dlatego Jezus w pewnym fragmencie powiedział, że robak ich nie umiera w piekle. Nie? Gdzieś tam gryzło to wszystko przez całą wieczność. A to robactwo, które nawet jest tutaj w 9 rozdziale Apokalipsy szarańcza, to po prostu złe duchy, które nas odgryzają. Odgryzają owoce, niszczą kiść, niszczą zbiory, latorość może uwiędnąć, zgnić, uschnąć. Podobnie złe duchy doprowadzają nas do tego, że gryziemy się w sobie. Dręczymy się, czujemy się niepokojeni, osaczeni, kuszeni, usychamy. Z pychy więdniemy, z pożądliwości ciała gniemy, pożądliwości oczu, ale na wszystko gryziemy się wewnętrznie ze smutku i złości na siebie samych. Jezus tak właśnie mówi o karze ostatecznej człowieka. Robak ich nie umiera. To znaczy, że potępieni są dręczeni przez złe demony wiecznie. Przez całą wieczność gryzą się w sobie. Już w tym świecie demony próbują nas skutecznie zaatakować, ciągle czymś dręcząc, niepokojąc, męcząc. Jakby coś w nas się gryzło. To każdy z nas może to sprawdzić, bo nie ma tutaj człowieka wolnego, na którego by szarańcza czasem nie spadła. Gryzie cię i męczy cię już. Nie możesz sobie z tym poradzić. Nie wiesz, co się dzieje. Czyje to jest w ogóle? Ogrodnik może nas uwolnić od złych duchów. Wiecie, kto to jest ogrodnik. Przynajmniej Maria Magdalena to mówi. On sam ma moc zniszczyć nawet całą szarańczę. Natomiast ona niszczy tych, którzy nie szukają usilnie zbawienia w Chrystusie. Przyjrzyjmy się temu robactwu w Apokalipsie. 9 rozdział Apokalipsy. I 5 anioł zatrąbił. Ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, dano jej klucz do studni czeluści. Ta gwiazda w niektórych komentarzach to jest upadający, na przykład Lucyfer czy szatan spadający z nieba, ale może być inny komentarz, zupełnie sprzeczny z tym, że ta gwiazda to jest Chrystus, który stąpił z nieba i On ma klucz otworzenia duszy ludzkiej. Wydobycia z tej duszy, tego bagna, tej szarańczy i uwolnienia tej duszy. Mogą być jeszcze inne komentarze. I on otworzył studnię czeluści, dym się uniósł jak ze studni, taka tam zadyma wewnętrzna, jak dym z wielkiego pieca i z dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię. I dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. Wiecie, jak skorpiony kąszą, ale nie tyle chodzi o ukąszenie, co kuszenie. Kuszenie kąszące, kąsające. Demony otrzymały zdolność bolesnego kuszenia. Prawdziwa szarańcza pustynna, taka autentyczna, leci rojem. Owady mogą być tak liczne, że tworzą ogromne chmury, nawet zakrywające niebo, zasłaniające słońce. Jeden z badaczy, przyrodników angielskich, Joyce, obserwował w Somalii chmurę szarańczy, która pokrywała powierzchnię 130 km², gdzie mogło być 13 miliardów szarańczy. I to jest obraz ataku demonów. Że one nie jest tak, że jedna pokusa, to cię cała chmara obsiądzie. I każdy gryzie z innej strony. Można zwariować. Powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, czyli ciału, bo psalm mówi, że wszelkie ciało jak trawa, które rano rozkwita, wieczorem usycha. Czyli te demony nie atakują raczej naszego ciała. Ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. To jest bardzo ważne, że tylko pewien gatunek człowieka jest atakowany przez te demony. Jaki? Który nie ma pieczęci Boga. O co chodzi? No tutaj trzeba byłoby zajrzeć do Ezechiela 9 rozdziału 4 wiersza. Ludzie bez pieczęci na czole
To są ludzie, którzy nie mają krzyża tutaj na czole. Ezechiel mówi o tym, że ci oszczędzeni z sądu to są ci, którzy biorą sobie krzyż do głowy. Czyli ci, którzy chcą żyć, biorą pod uwagę to, że życie jest krzyżem. Nie mają jakichś idealnych wyobrażeń o życiu, że życie musi być jakieś bezproblemowe. Życie jest krzyżem, tak. I oni biorą to na siebie, tak. Biorą swoje życie na siebie. Ludzie bezpieczęci to ci, którzy nie chcą żyć w swoim życiu zgodą na krzyż, na pieczęć Boga na czole. Jeśli ktoś nie ma zgody na to, że jego życie jest krzyżem, no to demon się nim zajmuje. On mu pomoże. To jest taki negatywny katecheta. On się zajmie nawróceniem. I dano jej nakaz, by nie zabijała, lecz aby 5 miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. Czyli to jest taka męka. Aby człowiek był ukąszony. Boli go wszystko wewnątrz. Boli go dusza, serce, uczucia, myśli, słowa, pamięć. Wszystko go boli. 5 miesięcy. 5 miesięcy oczywiście jest jakimś okresem symbolicznym, ale nie chodzi tylko o jakiś zbieg okoliczności. Ta 5 ma swoją wymowę. Odnosi się to najpierw do życia 5 zmysłami, czyli osoby, które nie przyjmują krzyża w życiu, raczej upatrują, uciekają w swoje zmysły. W starożytności uważano, że jest tylko 5 zmysłów. Ale też mamy prawo w tym dopatrywać się alternatywy dla 5 ran Chrystusa. Nie przyjmujesz 5 ran Chrystusa, no to 5 miesięcy katuszy przez demona. Ludzie uciekający przed krzyżem Chrystusa, odrzucający Jezusowe zbawienie, odrzucający drogę krzyża, szukając wybawienia w człowieku, bo jak nie ma wybawienia w Chrystusie, no to gdzie będzie wybawienia szukał? Poza Bogiem, no to gdzie? No to w człowieku. W jakimś życiu konsumpcyjnym, hedonistycznym, nastawionym na zdobycie swego jakiegoś sukcesu, władzy, uciekając w grzech, oni nie ominą bólu. Ukąszą ich owe demony. Każdy, kto ucieka przed własnym krzyżem i swoimi zranieniami, nie chcąc się z nimi pogodzić, stanie w końcu się ofiarą jeszcze gorszych cierpień i udręczeń. Im większe zamknięcie na siebie samego, tym większa udręka w nieznoszeniu siebie samego. Udręka, która budzi pragnienie śmierci. W 6 wierszu bowiem czytamy: i w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą. Będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. Czyli, że na skutek tego kuszenia w człowieku powstaną takie nastroje, takie nawet pragnienia, że chciałoby się umrzeć. Oczywiście nikt nie umrze i nikt sobie tam może krzywdy nie zrobi, ale aż im się nie chce żyć. To jest jedną z charakterystycznych cech tych demonów. Uciekanie przed krzyżem prowadzi do poczucia bezsensu życia, frustracji, lęku, depresji, pustki życiowej. Nie chce się żyć. Są to idealne klimaty tworzące pokusy samobójcze, niechęć do życia, jednocześnie lęk przed śmiercią. Nie będzie im pozwalał na popełnienie samobójstwa, ale nie chce się żyć. 7 wiersz. A wygląd szarańczy, podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jak oblicza ludzi. Tu by nam jeszcze więcej dopowiedział Joel z 2 rozdziału, ale przeanalizujmy to bez jego pomocy. Podobne do koni uszykowanych do boju. Te demony są szybkie. Ich cecha jest kusić człowieka do szybkiego, perfekcyjnego działania. Szybkiego, niespokojnego, takiego galopu życiowego. I tu, i tam, gdzieś bez przerwy te osoby galopują. Do szybkich zmian decyzji, do szybkich zmian nastrojów. Przed chwilą się ktoś śmieje, za chwilę płacze. Po to, żeby uciec przed odkryciem prawdy o sobie. Prawdy wcale niełatwej. Prawdy o tym, że się jest pustym, nikomu niepotrzebnym. I dalej mówi Biblia, wieńce podobne do złota mają. Na ich głowach wieńce podobne do złota. Bo tu mamy do czynienia z takim rodzajem pychy, który nazywa się kenodoksja. W klasyfikacji Ewagriusza Pontyjskiego, pierwszego ojca duchownego, to kenodoksja to jest próżna chwała. Kuszą te demony do ambitnych przedsięwzięć.
wzniecają niezdrową rywalizację, wznoszą na skrzydłach własnej chwały, próżności, kuszą do rozkoszowania się własnymi osiągnięciami, wypowiedziami. Gorliwość takiego człowieka jest nakierowana na zdobycie poklasku. Ciągle o sobie mówią, że mimo okropnego samopoczucia lub braku poparcia, środków, osiągnęli wielkie efekty swojej pracy, a z drugiej strony jest ogromny lęk przed tym, że coś nie wyjdzie. Demony te każą ciągle krytykować innych, krytycznie patrzeć na ich pracę. Zmuszają do zdobywania zwycięstwa za wszelką cenę, po trupach do władzy. Żądają od niego tylko najlepszych efektów. Już dobre efekty nie budzą pochwały tych demonów. Po to, żeby uciec od odkrycia, że się jest nędznym. Człowiek żyje hasłem, muszę być najlepszy. Nikt nie może być ode mnie lepszy, nie mogę się pomylić. Wszystko, co robię, co myślę, co postanawiam, co radzę, jest idealne. Nie mogą sobie pozwolić na to, by istniała w nich jakaś nieudolność, słabość, pomyłka, błąd. Wieńce w starożytności były symbolem zwycięstwa, sukcesu. Wieńce laurowe zakładano najlepszym na skronie. One są symbolem perfekcyjnej dumy. Oblicza ich podobne do człowieka. Wydaje się, że te dążenia są bardzo ludzkie. Ale tak naprawdę owe wymagania są nieludzkie, ponadludzkie. Są nieludzkie. Niestety ten rodzaj pychy nie ogranicza się tylko do tej osoby. Ona też zmusza innych do tego, żeby wszyscy tak się zachowywali, jak ta osoba chce. A niech się spróbuje ktoś sprzeciwić. Zresztą cała ta pogoń za sukcesem to tylko rodzaj zaprzeczania nędzy, jaką człowiek odczuwa w swoim wnętrzu z powodu siebie samego. Jest to skrajność. 8 wiersz. I miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów. Kobieca łagodność, delikatność, ale tak naprawdę ukrywa tylko, jak parawan, pazerność i żarłoczność, a nawet agresywność lwa. Ludzie żyjący pod działaniem owych demonów sprawiają wrażenie dobrych, delikatnych, uczuciowych, subtelnych, ale w istocie rzeczy pod tymi mylącymi pozorami ukrywa się chciwość, nienawiść, zazdrość, złość na siebie, próżna chwała, wrażliwość, nadwrażliwość i na wszystko, no właśnie, i szatan tutaj też ma swój udział, bo wiecie, jak lew krąży, szukając kogo by pożarł. Te demony nazywają się w Biblii Ardech, szarańcze. Są niespokojne, chciwe, żarłoczne, ciągle się przenoszą z miejsca na miejsce, jak coś pożrą, idą dalej. Wzbudzają w człowieku nieuspokojone łaknienie, pragnienie, głody fizyczne, uczuciowe, duchowe, ten dręk przed doświadczeniem pustki. Czasem się ujawnia nawet materialnie, jako bulimia, anoreksja, a można też czerpieć na bulimię duchową, uczuciową, intelektualną, jakąkolwiek inną, czy anoreksję. Ciągle człowiek chce się czymś zapełniać, coś jeść, coś pożerać, coś robić. Nie potrafi po prostu siąść przed Bogiem i sobie posiedzieć. Już 15 minut pustki i on płacze, rozpacz jest. I dalej mówi Biblia, i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju. Ludzie ogarnięci tymi duchami sprawiają wrażenie kogoś, kto nosi pancerz. Sztywni, chłodni, zimni, zamknięci, niedostępni, uczuciowo, często opancerzeni mechanizmami obronnymi, wydają się być bardzo zdecydowani, a tak naprawdę są wcale niezdecydowani. Zakluczeni, zabarykadowani. 9 wiersz. Mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez 5 miesięcy. Potrafią urządzić, umęczyć człowieka przez 5 miesięcy. Ma to związek, jak powiedziałem, z 5 ranami Chrystusa. Demony te atakują i żądlą tylko tych, którzy nie przyjmują pieczęci, czyli tylko tych, którzy żyją w niepogodzeniu ze swoim krzyżem życiowym i są niezgodzeni ze swoimi zranieniami. Uciekają przed krzyżem, nie są pogodzeni z krzyżem lub nie chcą przyznać się do swojego krzyża, uznać tego krzyża. Wreszcie tacy, co to nie chcą widzieć w sobie Kaina,
nie biadają, wzdychają nad swoimi grzechami. Nie mają skruch. Są kosani jakby od tyłu. Skorpion atakuje od tyłu. Jakby na sposób skorpiona. Bo uciekając przed krzyżem Chrystusa są atakowani bólem demonicznym, ucierpieniem zadanym przez złe duchy. Przecież bardziej boli niż krzyż. Kto bowiem pragnie osiągnąć najlepsze efekty, wręcz idealne, kto narzuca sobie wymagania ponadludzkie i ucieka przed krzyżem, wpada w zasadzkę bez sensu. I nie mogąc osiągnąć ideału, bo to jest nie do osiągnięcia, nie może uniknąć też lęku przed cierpieniem. Natrafia na niezadowolenie z siebie i utrękę bez sensu. Nie może osiągnąć ideału, więc wpada od razu w rozpacz. Przygniata ich nieustanny smutek, lupę. Jest to takie depresyjne niezadowolenie z siebie, przekonanie, że tak naprawdę to ja jestem nikim. Znowu nie wyszło. Jest tu lęk przed przyszłością, spodziewanie się katastrofy, poczucie braku oparcia, użalanie się w sobie, pretensjonalizm. To wszystko łączy się z następnym demonem zniechęcenia, z acedią. Nienawidzi siebie za to, że nie jest idealny, ponadludzki, oraz za to, że nie potrafi uniknąć lęku, cierpienia, rozpoczucia bez sensu. Najmniejszą porażkę przeżywa jak katastrofę, ponieważ wyobraża sobie, że jego życie powinno być zawsze wygrane. I tu jest takie ukąszenie. Nosi więc w sobie jad. Dla kogoś takiego śmierć wydaje się być wybawieniem, ale nie ma odwagi, by po nią sięgnąć. 5 miesięcy to około 153 lub 4 dni. Te pokusy ujawnią się przede wszystkim w czasach ostatniego połowu. Jan 21 rozdział. Ostatni rozdział Ewangelii. 153 ryby. Tylko ci mogą być wydobyci z tej otchłani demonicznej, którzy dadzą się złapać w sieć ewangelicznej pracy Słowa Bożego. W 11 wierszu czytamy: mają nad sobą króla, anioła czeluści, imię jego po hebrajsku Abaddon, a w greckim języku imię jego Apolion. Ich wodzem jest anioł przepaści, który nazywa się po hebrajsku Abaddon, po grecku Apolion, niszczyciel, zatraceniec. Przyłącz się do tego dzieła ewangelizacyjnego poprzez wsparcie kanału. Link w opisie. Zapraszam również na kanał Inspiracje Ewangeliczne.